kiedykolwiek przyłapałeś się na pielęgnowaniu urazy przez lata? Czy zauważyłeś, jak pewne ciche nienawiści powoli przekształcają się w tożsamość, w sposób istnienia w świecie? Pomyśl o ludziach, których znasz, którzy wydają się być definiowani przez to, co ich zraniło, jakby zamarzli w czasie, w dokładnym momencie obrazy, niezdolni do pójścia naprzód. A może ty sam, w pewnym momencie, zauważyłeś, jak łatwo jest trzymać się doznanej niesprawiedliwości, obracając ją w umyśle jak zatruty skarb. Resentyment zaczyna się jako naturalna reakcja na obrazę, ale po cichu może przekształcić się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Niewidzialne więzienie, które przekształca całe twoje istnienie. A co najbardziej niepokojące, to więzienie nie ma drzwi zamkniętych z zewnątrz, ale od wewnątrz. Stajesz się jednocześnie więźniem i strażnikiem swojego własnego życia. Życia, które powoli wykrzywia się i deformuje wokół tego, czego nie potrafisz wybaczyć. Fryderyk Nietzsche, być może najbardziej przenikliwy psycholog wśród filozofów, dostrzegł ten subtelny mechanizm z przerażającą jasnością. Dla niego resentyment nie był tylko przemijającym uczuciem, ale prawdziwą siłą historyczną, zdolną kształtować całe cywilizacje i, co ważniejsze, zatruwać indywidualną egzystencję od wewnątrz. Jak powolna toksyna, która rozprzestrzenia się po organizmie, resentyment przekształca swoje ofiary w mimowolnych reproduktorów tego samego zła, które ich dotknęło. Ale dlaczego tak desperacko trzymamy się tego, co wyrządza nam krzywdę? Co jest tak uwodzicielskiego w truciźnie resentymentu, że wolimy ją od wolności zapomnienia? I przede wszystkim, jak możemy uwolnić się od tego cyklu tak głęboko zakorzenionego w naszej kulturze i psychice? W społeczeństwie, które gloryfikuje status ofiary i przekształca traumy w tożsamości, Nietzsche pojawia się jako niewygodny prowokator, kwestionując, czy nie karmimy wszyscy węża, który kiedyś nas ukąsił. Ten nieokiełznany filozof, który żył w drugiej połowie XIX wieku, zanurzył się w głębinach ludzkiej psychologii na długo przed Freudem i odkrył tam niepokojący mechanizm, który nazwał moralnością resentymentu. Aby zrozumieć tę wizję, musimy najpierw zrozumieć, że Nietzsche nie był zainteresowany proponowaniem moralności, ale tworzeniem genealogii moralności, to znaczy badaniem, jak wartości moralne powstają i zmieniają się w historii. A to, co odkrył, było odkrywcze. Wiele wartości, które uważamy za dobre i cnotliwe, nie narodziło się z poszukiwania doskonałości, ale z znacznie mroczniejszego uczucia – resentymentu słabych wobec silnych. To jeden z najbardziej prowokacyjnych i kontrowersyjnych spostrzeżeń Nietzschego. Idea, że nasza zachodnia moralność, silnie pod wpływem chrześcijaństwa, nie jest odbiciem naturalnej czy boskiej dobroci, ale owocem cichego buntu niewolników w moralności. Odwrócenie wartości zorganizowane nie przez siłę fizyczną, ale przez podstępną siłę resentymentu. W swoim dziele z genealogii moralności Nietzsche kreśli fundamentalne rozróżnienie między dwoma typami moralności: moralnością panów i moralnością niewolników. Pierwsza rodzi się z afirmacji własnej siły, własnej witalności. Silny rozpoznaje siebie jako dobrego i dopiero później klasyfikuje słabego jako złego. Druga rodzi się z negacji, reakcji. Słaby patrzy na silnego i klasyfikuje go jako złego, definiując się przez opozycję jako dobrego. To jest sedno krytyki nietzscheańskiej. Wiele z tego, co nazywamy cnotą, narodziło się nie z afirmacji życia, ale z głębokiego resentymentu wobec tych, którzy posiadają siłę życiową. Pokora, uległość, abnegacja, wszystkie te chrześcijańskie cnoty byłyby w wizji Nietzschego zakamuflowanymi wyrazami bezsilności i resentymentu. Wyobraź sobie scenę, którą Nietzsche nam maluje. Słabi, niezdolni do bezpośredniej zemsty na silnych, tworzą system wartości, w którym sama siła zaczyna być postrzegana jako zło, a słabość jako cnota. Błogosławieni cisi, ostatni będą pierwszymi. Te odwrócenia wartości nie byłyby wyrazem wyższej dobroci, ale symptomami głębokiego resentymentu przebranego za moralność. Jest coś głęboko niepokojącego w tej analizie. A co jeśli wiele cnót, które cenimy, byłoby w rzeczywistości zakamuflowanymi wyrazami bezsilności? A co jeśli pokora, którą tak cenimy, byłaby tylko społecznie akceptowalną maską resentymentu? A co,
jeśli nasza niezdolność do afirmacji własnego życia prowadziłaby nas do negacji cudzej witalności, przekształcając tę negację w cnotę. Nietzsche nie był obrońcą okrucieństwa czy opresji. Jego celem w krytykowaniu moralności resentymentu nie było bronienie powrotu do prawa silniejszego, ale obudzenie w nas świadomości psychologicznych źródeł naszych wartości. Chciał, żebyśmy kwestionowali, czy podążamy za określonymi zasadami z powodu autentycznej afirmacji życia, czy tylko z resentymentu wobec tych, którzy żyją inaczej niż my. To, co czyni resentyment szczególnie podstępną trucizną, to właśnie jego ukryty charakter, jego zdolność do przebrania się za cnotę. Zresentymentowany rzadko rozpoznaje się jako taki, widzi siebie jako obrońcę sprawiedliwości, strażnika moralności, bojownika zła. Resentyment nie pojawia się jako to, czym jest, niezdolność do strawienia obrazy i pójścia naprzód, ale prezentuje się jako moralna wyższość. Pomyśl o ludziach, których znasz, którzy są zawsze gotowi wskazywać wady innych, którzy demonstrują niemal sadystyczną satysfakcję, gdy ktoś popada w niełaskę, którzy potajemnie rozkoszują się cudzym niepowodzeniem. Ta perwersyjna przyjemność w nieszczęściu innych, którą Niemcy nazywają Schadenfreude, czy nie byłaby wyrazem tego samego resentymentu, który Nietzsche zidentyfikował jako korzeń wielu naszych wartości? Ale trucizna resentymentu nie wpływa tylko na nasze relacje z innymi. Przede wszystkim niszczy naszą relację z samymi sobą. Osoba zresentymentowana żyje w stanie ciągłego porównywania, zawsze mierząc swoją wartość w stosunku do innych. Niezdolna do afirmacji własnego istnienia, potrzebuje, aby inny przegrał, aby ona mogła wygrać. Resentyment przekształca życie w grę o sumie zerowej, gdzie cudzy sukces jest przeżywany jako umniejszenie własnej wartości. Ta perwersyjna dynamika sprawia, że zresentymentowany żyje nie po to, by afirmować własne życie, ale by negować życie innego. Jego energia życiowa nie jest skierowana na tworzenie, ale na krytykowanie, nie na budowanie, ale na niszczenie, nie na posuwanie się naprzód, ale na uniemożliwianie innym posuwania się naprzód. Resentyment jest, w ostatecznym rozrachunku, formą samozadanej niewoli. Zresentymentowany jest niewolnikiem tego, co nienawidzi. Cóż za smutna i zmarnowana siła. Ile żyć spala się w powolnym ogniu resentymentu, karmiąc stare nienawiści, kultywując urazy jak trujące ogrody, przekształcając przemijające zniewagi w wieczne pomniki. A co najgorsze, zresentymentowany rzadko zdaje sobie sprawę, że jego głównym celem nie jest ten, kto go obraził, ale on sam. Resentyment jest trucizną, którą wypijamy, mając nadzieję, że inny umrze. Nietzsche doświadczał na własnej skórze dynamiki resentymentu. Fizycznie kruchy, społecznie marginalizowany, niezrozumiany w swoim czasie, miałby wszelkie powody, by ulec resentymentowi, ale jego wielkość leży właśnie w przekształceniu własnego doświadczenia cierpienia w narzędzie analizy, w psychologiczny mikroskop, który pozwolił mu dostrzec ukryte korzenie naszych wartości. Jego własne życie odzwierciedla dylemat, który zidentyfikował w kulturze zachodniej. Afirmować życie pomimo cierpienia, czy negować życie z powodu cierpienia. Droga resentymentu to ta druga, przekształcenie bólu w usprawiedliwienie dla umniejszenia wartości życia. W obliczu istnienia, które sprawiło mu ból, zresentymentowany mówi: życie nie jest warte zachodu. Nietzsche jednak wybiera pierwszą drogę i nawet pośród okropnych bólów, które dręczyły go przez całe dorosłe życie, jest w stanie stwierdzić: was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. To zdanie, często pozbawione kontekstu i przekształcone w motywacyjną mantrę, ma znacznie głębsze znaczenie w filozofii nietzscheańskiej. Nie chodzi o prostą celebrację przeciwności, ale o radykalną propozycję transformacji cierpienia. To nie cierpienie samo w sobie wzmacnia, to zdolność do strawienia go, zinterpretowania go i w końcu wykorzystania go jako paliwa do tworzenia, zamiast pozwolić mu fermentować w resentyment. Ale jak uciec od tej pułapki? Jak uwolnić się od trucizny resentymentu, którą często, nie zdając sobie sprawy, pijemy codziennie? Nietzsche nie oferuje łatwych recept. Jego filozofia nie jest podręcznikiem samopomocy, ale wskazuje możliwe drogi. Pierwszy krok, być może najtrudniejszy, to uświadomienie sobie własnego resentymentu. Rozpoznanie, kiedy działamy nie z afirmacji własnej siły, ale z reakcji na siłę innych. Zapytaj siebie,
Czy budujesz swoje życie na swój własny obraz, czy tylko reagujesz przez opozycję na to, co odrzucasz? Czy twoje wybory są naprawdę twoje, czy są tylko reakcjami przeciwko czemuś lub komuś? Drugi krok to to, co Nietzsche nazywa amor fati, miłość do przeznaczenia. Nie chodzi o bierne akceptowanie wszystkiego, co się dzieje, ale o aktywną afirmację życia ze wszystkim, co zawiera radość i cierpienie. Zresentymentowany chce zemścić się na przeszłości, poprawić to, co się stało, ukarać winnych, ale to niemożliwe zadanie. Nikt nie może zmienić tego, co już się stało. Amor fati proponuje coś innego. Zamiast próbować zmienić przeszłość, zmień znaczenie tego, co się stało. To prowadzi nas do trzeciego kroku – przewartościowanie wszystkich wartości. Jeśli wiele naszej moralności jest owocem resentymentu, jak sugeruje Nietzsche, być może musimy krytycznie ponownie zbadać nasze wartości. Które z nich afirmują życie, a które je negują? Które rodzą się z naszej własnej siły, a które są tylko reakcjami na siły, które nam zagrażają? Ta krytyka wartości nie jest ćwiczeniem czysto intelektualnym, ale egzystencjalnym. Chodzi o odkrycie wartości, które pozwalają na pełną afirmację życia, zamiast jego zresentymentowanej negacji. Wreszcie, Nietzsche proponuje postać nadczłowieka jako ideał do naśladowania. Nie chodzi o biologiczną czy rasową wyższość, jak sugerowały zniekształcone interpretacje, ale o przezwyciężenie zresentymentowanego człowieka. Nadczłowiek to ten, który zdołał uwolnić się od resentymentu, który nie musi negować, aby afirmować, który nie żyje w reakcji na innego, ale tworzy własne wartości z afirmacji życia. Być może największym wyzwaniem, które Nietzsche nam przedstawia, jest właśnie to. Przezwyciężenie resentymentu nie jest tylko kwestią wybaczenia i zapomnienia, jak sugeruje konwencjonalna mądrość. To coś znacznie głębszego. Chodzi o radykalną transformację naszej relacji z życiem, przestając postrzegać je jako coś, co jest nam winne satysfakcję, a zaczynając postrzegać je jako otwarte pole do tworzenia wartości. Resentyment rodzi się w ostatecznym rozrachunku z niespełnionego oczekiwania. Spodziewaliśmy się, że życie będzie w pewien sposób, a okazało się inne. W obliczu tej frustracji mamy dwie opcje: negować wartość życia, ponieważ nie odpowiedziało na nasze oczekiwania, lub przekształcić nasze oczekiwania, aby afirmować wartość życia takim, jakie jest. Wybór nietzscheański jest jasny. Zamiast umniejszać życie, aby dopasować je do naszych wartości, musimy rozszerzyć nasze wartości, aby objęły życie w całej jego złożoności. Nie oznacza to biernego akceptowania niesprawiedliwości czy nadużyć, ale przekształcenie oburzenia w siłę twórczą, zamiast pozwolić mu zdegenerować się w paraliżujący resentyment. To, co Nietzsche nam ostatecznie oferuje, to nie zestaw gotowych odpowiedzi, ale niewygodne lustro, w którym możemy dostrzec ukryte korzenie wielu naszych wartości i zachowań. Zaprasza nas do rygorystycznego badania sumienia. Ile naszej dobroci jest prawdziwą afirmacją życia, a ile jest tylko resentymentem przebranym za cnotę? Aktualność tego pytania jest imponująca. W świecie coraz bardziej spolaryzowanym, gdzie tożsamości często budują się przez opozycję i negację, gdzie oburzenie stało się emocją polityczną par excellence, gdzie status ofiary nadaje autorytet moralny, czy wszyscy w jakiś sposób nie ulegamy truciźnie resentymentu, którą Nietzsche zdiagnozował ponad 100 lat temu? Wolność, którą Nietzsche nam proponuje, jest trudna i wymagająca. Znacznie trudniejsza, z pewnością, niż smutny komfort resentymentu. Wymaga, abyśmy porzucili rolę ofiar, przestali obwiniać innych za nasze istnienie, przyjęli ciężar i radość tworzenia wartości, zamiast tylko reagować na narzucone wartości. Wymaga, krótko mówiąc, abyśmy stali się autorami własnego życia, zamiast być tylko reaktywnymi postaciami w cudzym dramacie. To zawrotna wolność, bez wątpienia. Ale może właśnie to czyni ją tak cenną. W końcu, jak zapytałby Nietzsche, jaką wartość miałaby wolność, która nie wyzwałaby nas do głębi naszego istnienia? A ty? Czy jesteś gotowy zbadać swój własny resentyment? Kwestionować, czy twoje wartości rodzą się z afirmacji życia, czy z zresentymentowanej reakcji? Porzucić gorzki komfort obwiniania innych za swoje istnienie i przyjąć przerażającą i wspaniałą odpowiedzialność tworzenia własnych wartości?
Wybór, jak zawsze, należy do ciebie. Ale pamiętaj, podczas gdy resentyment obiecuje iluzję sprawiedliwości, dostarcza tylko rzeczywistość trucizny, a jedynym prawdziwie poszkodowanym przez tę truciznę jest ten, kto nosi ją w sobie.